Polska stocznia Cobra Yachts od lat zdobywa uznanie wśród miłośników jachtingu, dostarczając jednostki wyróżniające się precyzyjnym wykonaniem, luksusowym designem i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Modele Campione 41 Coupe i Campione 41 Fly, które tutaj widać za mną, to dwie odsłony tej samej 13-metrowej konstrukcji, które zachwycają swoją wszechstronnością i przemyślanym układem dostosowanym do różnych stylów żeglowania. Oba modele mają długość całkowitą 13 metrów, co zapewnia stabilność i dużą przestrzeń użytkową. Kadłub wykonany jest z kompozytów wzmocnionych włóknem szklanym oraz karbonem, co gwarantuje lekkość i wytrzymałość. Charakterystyczna dla obu jednostek linia kadłuba, dynamiczna, sportowa, a jednocześnie elegancka, wyróżnia je na tle konkurencji. Cobra w wersji Fly, którą tu widzicie za mną, ma na targach w Düsseldorfie swoją światową premierę. Jacht ma bardzo ciekawą konstrukcję, bardzo ciekawy design. Jest to wynikiem współpracy z włoskim biurem projektowym Ferrari Progetti. Campione 41 Coupe oferuje sportowy, niski profil, twardym dachem, dużym przeszkleniem, co daje mu nowoczesny i dynamiczny charakter. Campione 41 Fly, który widzicie tutaj za mną, wyróżnia się dodatkowo pokładem górnym, tak zwanym flybridge'em, który dodaje przestrzeni do relaksu i panoramiczne widoki. Oba modele mają przestronny kokpit z miękkimi kanapami, które można łatwo przekształcić w strefę obiadową lub leżankę. W kokpicie znajdziemy minibar z grillem, lodówkę, zlew, idealne miejsce do przygotowywania posiłków na świeżym powietrzu. Flybridge to prawdziwa perełka modelu Fly. Znajdziemy tam stanowisko sterowe z pełną elektroniką, a także wygodne kanapy i przestrzeń do opalania. Na Flybridge można ustawić dodatkowo mały stół lub leżanki, co czyni go idealnym miejscem na wieczorne koktajle lub obserwacje gwiazd. Wchodząc na pokład Campione 41 Fly, nie uwierzycie, że ten jacht ma tylko 41 stóp długości. Platforma kąpielowa stanowi swoiste przedłużenie przestrzeni salonu dzięki zastosowaniu nowoczesnych drzwi wejściowych, spotykanych dotychczas tylko na większych jednostkach motorowych. Wzorem większych jednostek ze stoczni Cobra, mowa tutaj o Maestro 42 i Seamaster 45, również w Campione 41 zapewniono możliwość instalacji dodatkowego kambuza na dachu, wyposażonego w grill gazowy lub elektryczny. Chcę dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma, jak chociażby polskie Plenty, ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Jesteśmy w tej chwili na Flyu, na naszym jachcie Cobra 41 Fly i widzimy tutaj ogromną przestrzeń. Moim zdaniem projektanci dołożyli tutaj bardzo wiele starań, żeby zbudować tą przestrzeń mega ergonomicznie, bo od razu wchodząc tutaj na górę czujemy bardzo dużą przestrzeń. Z przodu mamy ogromną połać materaców, dodatkowo mega wygodny schowek do wchodzenia na te materace, gdzie można zażywać kąpieli słonecznych. Tutaj mamy wielką kanapę na dwie osoby, gdzie mamy zdublowane stanowisko sterowe z dolnego głównego pokładu. Po lewej stronie cup holdery, po prawej stronie cup holdery. Oczywiście mamy tutaj ogromną kanapę dwuosobową. Również w tej pozycji widać drugi model Campione 41 w wersji coupe. Od razu widać, że jest to wersja oczywiście bez fly'a, bardziej sportowa, a my tutaj mamy bardzo dużą przestrzeń do kąpieli słonecznych, bardzo wygodne stanowisko sterowe oraz naprawdę dużą część kambozowo-wypoczynkową. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj fantastyczny barek z grillem, z zlewem. Grill może być albo elektryczny, albo gazowy oczywiście. Mamy tutaj również lodóweczkę oraz bardzo dużą część wypoczynkową. To jest prawdziwe drewno. Bardzo podoba mi się tutaj ten design. Mega ergonomiczne, wygodne. Tu jest zrobione już to nie z drewna i to jest bardzo wygodne rozwiązanie, które ułatwia czyszczenie takich powierzchni. 4 cup holdery, bardzo łatwo składane, wygodne. Tutaj jeszcze mamy takie stelaże, które podtrzymują nam ten blat. Kanapy wypoczynkowe, które myślę, że śmiało pomieszczą z 8 osób swobodnie. Z tego polskiego jachtu z Radomska możemy podziwiać wspaniałe widoki, na przykład na delfiny pływające w Morzu Adriatyckim. Firma Cobra Yachts powstała 10 lat temu. Jest pokłosiem działalności państwa Felixów, którzy z jachtingiem, żeglarstwem mają dużo wspólnego i łączy ich ta pasja od wielu lat. Więc to jest pokłosie ich działalności, a Cobra Yachts jest zwieńczeniem ich wielu lat ciężkiej pracy i powiem Wam, że naprawdę ten jacht robi wielkie wrażenie, a my mamy przyjemność nagrywać tutaj film ze światowej premiery tej jednostki. To, co jeszcze w tej chwili zwróciłem uwagę, to zobaczcie, jaka tu jest mega fajna, przemyślana leżanka i projektanci wykorzystali nawet ten element, czyli nie zostawili tutaj pionowej ściany, ale dołożyli oparcie, leżankę i można tutaj bardzo wygodnie odpoczywać i podziwiać widoki. Dodatkowo nad nami
nami widać zadaszenie, widać Bimini, które chroni nas przed słońcem. Oczywiście również można tą przestrzeń schować. Tutaj mamy wszystko na systemach suwakowych, na zamek, więc jeżeli chcemy, to możemy sobie tutaj to Bimini schować. Tutaj po lewej i po prawej stronie mamy też wbudowane głośniki z systemem audio, które powodują, że jesteśmy w stanie tutaj zrobić mini party na flyu, podgłośnić troszkę muzyczkę i dobrze się bawić. Myślę, że ten jacht spełni Wasze oczekiwania, jeżeli się na niego zdecydujecie. Jak widzicie, ta część jest również możliwa do ściągnięcia poprzez system zamków. To, co zwróciło jeszcze tutaj moją uwagę, zobaczcie, w rogach jest system odprowadzania wody, czyli jeżeli mamy jakąś sytuację, w której na flyu mamy bardzo dużo wody, jesteśmy na przykład po kąpieli w Morzu Adriatyckim, tutaj są bardzo fajnie przemyślane te odpływy wodne, które nam umożliwiają zebranie tej niepotrzebnej wody z górnego pokładu. Tutaj dodatkowo oczywiście projektanci przewidzieli mega duże schowki, bakisty na różne rzeczy. One są tutaj pod każdym siedzeniem, pod każdą kanapą, więc tego jest naprawdę dużo. Możemy tutaj tą część wykorzystać na przechowywanie jakichś niepotrzebnych albo potrzebnych na flyu rzeczy. Jesteśmy w tej chwili na rufie naszej Cobra Yachts. Widzimy tutaj bardzo dużą kanapę. Jeżeli ją przesuniemy, to mamy ogromną przestrzeń na położenie, na postawienie, nie wiem, 2 leżanek, 3 leżaków. Możemy postawić tutaj nawet grilla, jeżeli bardzo chcemy. Tutaj oczywiście mamy schody na flya. Wszystko jest wykończone drewnem. Przejdźmy sobie teraz do salonu. Na Campione 41 mamy do dyspozycji fantastyczny barek w nowej odsłonie, nowym designie. Jest bardzo fajnie zaprojektowany. Mamy tutaj hokery, stołki barowe i wysuwany w tą stronę barek, który jest elementem dzielącym część kambuzową od części tutaj tej wypoczynkowej na rufie. Oprócz tego, że tutaj bardzo ładnie pachnie, czego niestety nie możecie poczuć, to ten barek ma dodatkowo fajne zaprojektowane wgłębienia, takie mikro cup holdery, które ułatwiają barmanowi przygotowanie drinków dla gości. Mesa wraz z kambuzem stanowią połączenie włoskiej elegancji i polskiej praktyczności, czyniąc je wspaniałym miejscem spotkań załogi i państwa gości. Od razu rzuca nam się w oczy tutaj ponownie drewno, które się powtarza tutaj w wielu elementach. To stwarza wrażenie i rzeczywiście tak jest, bardzo ciepłej przestrzeni. Widzicie, tutaj mamy też fajny system zasłon na oknach. Możemy w bardzo łatwy sposób odgrodzić się tutaj od sąsiadów w porcie, zrelaksować się, napić herbatki i poodpoczywać. Tutaj mamy część kambuzową, oczywiście w niej mamy wszystko, co potrzeba. Ogromny zlew, płytę indukcyjną, kuchenkę, tutaj lodóweczkę naprawdę sporych rozmiarów. Tu mamy dodatkowy barek ze zmywarką. Oczywiście ta wersja umożliwia wstawienie w to miejsce dodatkowej kanapy, czyli jeżeli potrzebujecie więcej przestrzeni, to możecie tutaj zamiast zmywarki wstawić sobie po prostu kanapę, ale myślę, że zmywarka na jachcie jest bardzo potrzebna. Jest to mega fajne rozwiązanie i umieszczone w bardzo dobrym miejscu. W tej części mamy również bardzo fajną, ciekawą rzecz. Zwróćcie uwagę. Za naciśnięciem jednego przycisku pilota mamy wysuwany ogromny telewizor w salonie, który jeżeli nie potrzebujemy, to nie zabiera nam dużo przestrzeni, nie zabiera nam światła, które wchodzi przez okno, a gdy go potrzebujemy, to możemy się tutaj nacieszyć widokami, na przykład filmu z kanału Jachtomaniak. Jacht o długości prawie 13 metrów i szerokości 3,5 metra może być wyposażony w zbiornik wody od 200 do 400 litrów, zbiornik paliwa od 70 do 400 litrów, liczba załogantów to od 8 do 10 osób, klasa łodzi to B lub C. Moc silnika od 80 koni do 2 razy 370 koni. Zapraszam Was teraz do części sterowej. Od razu tutaj się rzuca w oczy wykładzina. Bardzo fajne uczucie, kiedy chodzimy po takich komfortowych wykładzinach. Kanapa, bardzo duża, wygodna kanapa. Centrum sterowania dla sternika podstawowe, systemy, ploter, z którego możemy sterować chociażby światłem w salonie. Widzicie, zwróćcie uwagę, że od razu tutaj nam światło się minimalizuje, również na zewnątrz, podświetlenie podłogi. Możemy z tego miejsca sterować tutaj oczywiście całym jachtem, również nawigacją. Zipwake, można porównać to urządzenie do Waszego smartfona. Wszystkim sterujecie z poziomu tego plotera. Jest to oczywiście wygodne rozwiązanie. Bardzo fajnie, że tutaj przewidziano przestrzeń na położenie jakichś rzeczy, bo zawsze brakuje przy stanowisku sterowym takiego miejsca, żeby położyć nawet nie jeden telefon, ale 2 telefony, tablet, jakiekolwiek inne, nie wiem, kubki. Oczywiście mamy tutaj cup holdery. Więc to, że projektant przewidział to miejsce, bardzo mi się podoba, bo tak jak mówię, zawsze przy stanowisku sterowym brakuje tego typu miejsc. Z tego poziomu kapitan ma możliwość od razu wyjścia na półburtę i dojścia na dziób, więc oczywiście bardzo fajne rozwiązanie przyspieszające możliwość działania kapitana na dziobie. Zobaczmy teraz, jak wygląda część mieszkalna pod pokładem. Zapraszam, chodźcie ze mną. Wszędzie na podłodze mamy
bardzo miękkie, można powiedzieć luksusowe wykładziny, które sprawiają wrażenie komfortowej przestrzeni. Tutaj jesteśmy na dziobie. Można powiedzieć, że jest to jeden z pokoi. Nie jest to kabina właścicielska, ale sypialnia na dziobie, która jest bardzo, bardzo duża, bardzo przestronna. Po obu stronach mamy okna z otwieranymi małymi wentylowanymi okienkami. Z tej strony telewizor, okno na dachu, lustro i otwierana bardzo duża, bardzo głęboka szafa. Łódź ma możliwość konfiguracji przestrzeni. Przykładowo wersja z 3 kajutami sypialnymi idealnie nada się dla większej rodziny lub jako łódź flotowa dla firmy czarterowej. Z tej strony mamy mniejszą z łazienek, bo ten jacht dysponuje, ta wersja oczywiście, 2 łazienkami. Tutaj mamy małą, ale naprawdę kompaktową i wygodną łazienkę. Zobaczcie, tutaj też przewidziano bardzo praktyczne rozwiązanie. Drzwi są na takie magnetyczne przyssawki, dzięki temu w trakcie bujania te drzwi nie obijają nam się tutaj o framugę. Mega fajne rozwiązanie. Idziemy dalej, w tej chwili do głównej sypialni. Ta sypialnia jest mega duża, bardzo komfortowa. Zobaczcie, jak duże jest to łóżko. Zwróćcie uwagę, że to nie jest jednostka 20-metrowa, dlatego naprawdę ta przestrzeń zaprojektowana tutaj przy współpracy z włoskimi projektantami robi wrażenie, bo jest bardzo ergonomiczna. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze kanapę do siedzenia, telewizor, olbrzymi schowek, również z wieszakiem, gdzie możemy sobie tutaj powiesić nasze ubrania. Tu podoba mi się bardzo to rozwiązanie, dlatego że mamy siedzenie, które gdy wchodzimy, nam kompletnie nie przeszkadza. Wysuwamy sobie siedzisko i możemy wygodnie na przykład zrobić sobie makijaż. No i wchodzimy do większej łazienki. Aż niewiarygodne, że na tak w miarę małym jachcie zmieszczono tyle rzeczy i jest tutaj ogromna łazienka, ogromny prysznic, zwróćcie uwagę. Bardzo fajnie tutaj rozwijany. Mamy lekko skośną ściankę. Jest to fajny element, ciekawe rozwiązanie na jachcie tego typu rozmiarów. No i gigantyczny prysznic z słuchawką. Bardzo podoba mi się to rozwiązanie i cały czas wrażenie na mnie robi przestrzeń, jaką oferuje ten przecież nie za duży jacht. Przez te kolory, które są tutaj użyte, przez drewno i te wykończenie, czuję się tutaj jak w takim mini spa. Sprawia to wrażenie bardzo komfortowej przestrzeni po ciężkim dniu i opalaniu na Morzu Adriatyckim. Można się tutaj zrelaksować. Tutaj przy wejściu do łazienki mamy również w dyspozycji 2 wieszaczki. Oczywiście to są wszystko kwestie indywidualne, które można doposażyć. Możecie sobie tutaj zrobić nawet 4 wieszaczki. Cena brutto tej jednostki, wyposażonej w m.in. silnik Yanmar 80 koni, to około 333 000 euro brutto, czyli około 1 400 000 złotych brutto. Z tej części salonowej, oczywiście przez boczne drzwi, które są umieszczone i po lewej, i po prawej stronie, przechodzimy sobie na dziób. Zapraszam. Jesteśmy na dziobie, który dysponuje dodatkową przestrzenią do leżenia i do uprawiania kąpieli słonecznych. Tutaj mamy okno dachowe od kabiny dziobowej. Oczywiście bardzo duża bakista na odbijacze, na łańcuch kotwiczny. Mamy tutaj do dyspozycji oczywiście windę kotwiczną. Z relacji osób, które są posiadaczami takich jachtów, bardzo często słyszę, że właśnie ta część dziobowa, ta leżanka na dziobie jest jedną z ulubionych części, gdzie w trakcie długich rejsów, długich podróży uwielbiają tutaj właściciele spędzać czas. Oczywiście zaraz po flyu. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Campionę 41, pokazałem Wam wersję, która dysponuje 2 sypialniami, ale oczywiście tych konfiguracji jest bardzo dużo. Możecie sobie zrobić na przykład wersję z 3 sypialniami i z 3 łazienkami, więc tutaj jest bardzo duża możliwość konfiguracji, a teraz rzućmy sobie okiem na wersję coupé. Myślę, że ta jednostka przypadła Ci do gustu. Wkrótce jachtur po bliźniaczym modelu Campione 41 Coupé ze stoczni Cobra Yachts. Subskrybuj mój kanał, aby nic nie pominąć. Ahoj!